a ta wyciągarka rzęzi. Cześć, dzisiaj programista w terenie, w końcu w terenie. Znajdujemy się w Gdyni, tor Chważno i pretekstem do dzisiejszego wypadu będą testy wyciągarki Vevor, którą zamontowałem w poprzednim odcinku w aucie. Spróbujemy ją najpierw na jakichś bardzo prostych warunkach, a potem może uda się znaleźć coś cięższego. Krótko o samym torze Chważno. Jest on ogólnodostępny, bardzo blisko centrum Gdyni, więc w razie jakbym się ostatecznie zakopał, liczę, że będzie łatwo znaleźć jakąś pomoc na wklejce, zwłaszcza, że dzisiaj jestem z ekipą, z dzieciakami, więc jest to dosyć istotne. Sam tor nie jest za duży, ale jest tu sporo tras o różnym stopniu zaawansowania. Zaczniemy od czegoś prostego i stopniowo będziemy zwiększać poziom trudności. Przez ostatnie 2 dni dużo padało, więc będzie ślisko i grząsko, więc myślę, że wyciągarka będzie jak najbardziej potrzebna. No to co, zaczynamy. Zaczynam od ściągnięcia tablic. Idą za szybę. Tablice zdjęte, lecimy znaleźć jakąś fajną górkę na pierwszy test wyciągarki. No dobra, pojeździliśmy trochę, teraz czas na testy wyciągarki. Na razie zaczniemy bez żadnego zakopania. Tam mamy drzewa, do których planuję się podłączyć. Jak wyjdzie wszystko bez problemu, to się spróbujemy władować w błoto i będziemy testować dalej. Zaczynamy od podniesienia maski i załączenia hebla. Hebel załączony, wyciągarka powinna działać. Odłączamy sprzęgło i ciągniemy. Żeby nie zniszczyć drzewa, używamy pasa. Podaj mi szekle. Używamy szekli 8 ton. Pas zaczepiony o drzewo, teraz jeszcze wyciągarka. Mój pomocnik podczepia. Tutaj? Hak zaczepiony o szekle. Nie wiem, czy to jest optymalny sposób, ale powinno dać radę. Ciągniemy. Przymknę sobie maskę, żeby coś widzieć z auta. Włączam luz. Wyciągać będziemy się z auta, żeby ewentualnie kontrolować przebieg trasy. No i co? Naciskamy in. Mam nadzieję, że się coś zacznie dziać. Bardzo powoli, ale ciągnie. Trasa nie jest zbyt trudna, ja jestem na luzie, a ta wyciągarka rzęzi. Spodziewałem się większej mocy. Kiedyś jeździłem w aucie z wyciągarką i tak głośno nie było. Może to normalne. Sprawdzimy ją w cięższych warunkach, ale to już nie było trudno, a mam wrażenie, że już walczy. Nawet przy wciąganiu na sucho dosyć hałasuje, więc chyba jest to normalne. Po łatwym terenie się wciągnęliśmy, jedziemy do kałuży obok. Wydaje mi się, że wyjechałbym z niej nawet bez wyciągarki, ale dodatkowe błoto na pewno będzie utrudnieniem. Jedziemy w kałużę? Tak! Zadanie jest następujące. Wyciągaliśmy się tu z prawej, a teraz tu wjeżdżamy w kolejne głębokie z wodą po lewej, więc jeżeli nie wyjedziemy o własnych siłach, to mam nadzieję, wyciągarka nam pomoże. No i co? Udało nam się w sposób w miarę kontrolowany zakopać. Specjalnie tu wjechaliśmy. Tu już z przodu przednie koła też ugrzęzły. Być może z trapami byśmy coś powalczyli. No ale skoro mamy wyciągarkę, no to mam nadzieję, że właśnie teraz się sprawdzi. No dobra, powtarzamy proces. Odłączamy sprzęgło, ciągniemy do drzewa, podłączamy do pasa, załączamy i mam nadzieję, nas wyciągnie. Jak myślicie? Jakie mamy szanse?
No mam nadzieję, że większe. Na szczęście mam pomocników, więc robota sama się robi. Lina dociągnięta, możemy wpinać do pasa. Załączamy sprzęgło. I co, wracam do auta i działamy. Włączamy luz i wyciągamy. Powoli idzie. No dobra, będę sobie jeszcze pomagał gazem, żeby wyciągarkę nie zmęczyć. I co, wystarczyło lekko wyciągarką sobie pomóc i potem już auto pojechało. Więc wyciągarka w tym etapie zdała egzamin. Wyciągarka pomogła, żeby wydostać się z największego błota. Wystarczyło kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów i potem napędy już poradziły sobie same. W tym momencie nasz oryginalny film miał się właściwie zakończyć, ale po powrocie do domu przejrzeliśmy materiały i stwierdziliśmy, że te nasze wklejki to były trochę żenujące. Nie dość, że mało spektakularne, to właściwie nie testowały zbyt mocno wyciągarki i nie dają mi specjalnie pewności, że jest mnie w stanie wyciągnąć z każdych tarapatów. Dlatego wróciliśmy tu kilka dni później, zmierzymy się z tą kałużą w całości. Wydaje mi się, że jej nie przejedziemy i że będzie z czego wyciągać. A jak nie, to być może znajdziemy coś głębszego. Zaczynamy. No i co? Miały być cięższe testy wyciągarki, ale okazuje się, że auto z włączonym reduktorem samo wyjeżdża z każdej dziury. Przejeżdża przez każdą kałużę, jaką tu znaleźliśmy, więc znowu zakopywanie się byłoby trochę sztuczne. Może wjedziemy jeszcze raz tutaj bardziej od zewnętrznej, ale to jest chyba nasza ostatnia szansa na prawdziwe zakopanie. No i co, udało się w końcu wkleić. Dzieciaki w środku. Ja wyszedłem przez okno, bo inaczej się nie da. Otworzę drzwi, to będziemy mieli całą wodę w środku. I to jest prawdziwy test wyciągarki. Klejka! Dobra, pierwsze zadanie: otworzyć maskę i odblokować hebel. Hak mogłem zdjąć wcześniej. Rada na przyszłość. Sprzęgło załączone, daje luz i ciągniemy. Wyciągarka rzęzi, auto na luzie, ale idzie. Zaraz będę mógł mu pomóc napędami. No i co? Udało się wyciągnąć. Wyciągarka zdała egzamin. Jestem bardzo zadowolony, jak pracowała. Równomiernie, bez żadnego problemu nas z tego błota wyciągnęła. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Trochę pracuję głośno, ale zakładam, że tak musi być. Poza tym wszystko super. Możemy ładować się w głębszy teren. I pamiętajcie... Zostawcie suba i lajka!